W tym filmie chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób w arkuszu kalkulacyjnym można tworzyć tak zwane kokpity menedżerskie. Na początek pokażmy sobie, jak wygląda przykładowy kokpit menedżerski. Przełączymy się do arkusza kokpit. To, co widzimy na ekranie, to nic innego jak zbiór wykresów, a dokładnie wykresów przestawnych, które są zbudowane w oparciu o tabele przestawne, i jeden fragmentator, który umożliwia filtrowanie danych. Taki kokpit menedżerski to nic innego jak określona wizualizacja, która umożliwia graficzne czy właśnie wizualne analizowanie informacji. To, co widzimy tutaj, to jest analiza wartości sprzedaży usług transportowych i mamy tutaj następujące wykresy. 3 najlepszych sprzedawców, procent sumy wartości sprzedaży dla 2 sprzedawanych usług, wartość sprzedaży w 2 najlepszych regionach dla tych 2 usług transportowych, suma wartości sprzedaży i średnia cena w podziale na kraje. I w końcu suma ilości jednostek transportowych i procent ilości jednostek transportowych. Tak to tutaj wygląda i tak prezentują się dane dla wszystkich kontrahentów. Jeżeli teraz wybierzemy z naszego fragmentatora na przykład kontrahenta alfa, to automatycznie nasza wizualizacja się zmieni, a konkretnie zmienią się wartości na wszystkich wykresach. Możemy wcisnąć deltę. Widać, jak zmieniają się wykresy. Z wciśniętym klawiszem Ctrl mogę zaznaczyć kilka firm i w ten sposób zmieniają się wartości prezentowane na wykresach, co umożliwia przeprowadzenie takiej prezentacji wyników w zależności od analizowanych obiektów. Ten kokpit menedżerski jest nastawiony, jak powiedziałem, na analizę wartości sprzedaży usług transportowych z punktu widzenia kontrahentów, najlepszych sprzedawców czy sprzedawanych usług. I celem tego filmu instruktażowego będzie pokazanie, jak taki kokpit menedżerski można zbudować. Budowanie kokpitu menedżerskiego należy rozpocząć od wstawienia odpowiednich tabel przestawnych i powiązanych z nimi wykresów przestawnych. Następnie do tych tabel należy zastosować pożądane czy odpowiednie narzędzia sortowania, filtrowania danych, grupowania danych i prezentowania wartości przy zastosowaniu tego narzędzia, pokazywania jako na przykład procent sumy końcowej czy procent różnicy itd. Następnie będziemy musieli zmienić format wykresów, bo jak widzieliśmy w tym przykładowym kokpicie menedżerskim, pokażę to jeszcze raz, nasze wykresy są zaprezentowane w określonej skali szarości. I na końcu do naszego kokpitu menedżerskiego będziemy musieli dodać fragmentator, powiązać te raporty ze sobą, tak żeby ten fragmentator działał na wszystkie wykresy. Spójrzmy raz jeszcze na nasz kokpit. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 wykresów, a więc naszym zadaniem będzie wstawienie 5 tabel przestawnych i powiązanych z nimi wykresów. Ja mam tutaj przygotowany arkusz, który nazywa się tabele i wykresy. I to jest ten arkusz, w którym znajduje się 5 tabel przestawnych i powiązanych z nimi wykresów przestawnych. Te wykresy, które tutaj widzimy, są to wykresy, które zostały następnie skopiowane, odpowiednio sformatowane i w ten sposób powstał taki, a nie inny kokpit menedżerski. Pracę rozpoczynamy zatem od wstawiania tabel i wykresów przestawnych. W tym celu przełączę się do arkusza kokpit, żeby zobaczyć, jak wygląda pożądany przez nas pierwszy wykres. Jak widzimy, pierwszy wykres to 3 najlepszych sprzedawców, czyli musimy wstawić taką tabelę przestawną, która będzie nam prezentowała sprzedawców, ich wartość sprzedaży i będziemy musieli zastosować filtr, który pokaże nam 3
najlepszych sprzedawców. Przełączamy się w takim razie do arkusza z danymi, dane wartość sprzedaży i wstawimy pierwszą tabelę przestawną razem z wykresem przestawnym. Klikamy na wstążkę wstawianie i tym razem nie wybieramy przycisku tabela przestawna, tylko wybieramy przycisk wykres przestawny i tabela przestawna. Automatycznie zbudujemy i tabelę przestawną i wykres przestawny. Po kliknięciu pojawia się znane już nam okno dialogowe. Pierwszą tabelę przestawną wstawimy w nowym arkuszu i tak to wygląda. Tutaj po lewej stronie widzimy miejsce, w którym pojawi się raport tabeli przestawnej, a tutaj widzimy miejsce, w którym pojawi się wykres przestawny. Przypominam, że mamy za zadanie przeanalizować sprzedawców, a więc dodajemy sprzedawców i wartość sprzedaży do miejsca, gdzie analizowane są wartości. Wróćmy jeszcze na chwilę do kokpitu i zobaczmy, że wartości są sortowane, także od największych do najmniejszych. Wracam do naszej tabeli przestawnej i pierwsze co zrobię, to za pomocą listy rozwijanej dokonam tego sortowania. Więcej opcji sortowania, sortowanie malejące, po kolumnie suma wartości sprzedaży. OK. Widzimy od razu, jak się to zmienia na wykresie. Kolejny element, jaki musimy dodać, to musimy zastosować filtr, ponieważ na tym wykresie mają być prezentowani tylko 3 najlepsi sprzedawcy. Ponownie rozwijam listę rozwijaną, wybieram filtry wartości. Pierwsze 10, wartość 10 zmieniam na 3, żeby były górne pierwsze 3 elementy. Klikam na OK i w ten sposób, stosując ten filtr, uzyskuję pożądane informacje. Oczywiście ten wykres nie wygląda jeszcze w taki sposób jak wykres w kokpicie, ale to zrobimy sobie trochę później. Formatować wykresy będziemy później. Na razie najistotniejsze jest, czy zgadzają się dane i czy takie dane właśnie chcemy zaprezentować na wykresie. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę najlepiej od razu, no to proszę popatrzeć, że dane są zaprezentowane tutaj w odpowiednim zapisie księgowym, a więc wracamy do naszego arkusza z nową tabelą przestawną, zaznaczymy sobie te wartości i dodamy księgowy format liczb. Od razu stosujmy tutaj, pozbądźmy się legendy, zaznaczam legendę i klawiszem Delete ją usuwam. Tutaj, gdzie jest suma, wpiszę tytuł wykresu 3 najlepszych sprzedawców. 3 najlepszych sprzedawców. I na razie tak to zostawimy i przejdziemy do kolejnej tabeli przestawnej i kolejnego wykresu. Cockpit i patrzymy sobie tutaj na ten mały wykres, a więc mamy procent sumy wartości sprzedaży, wykres kołowy, w zależności w podziale na usługi, transport AGD RTV i transport materiałów budowlanych. Przełączam się do arkusza dane wartość sprzedaży i ponownie wstawiam nie tabelę przestawną, ale wykres przestawny łącznie z tabelą przestawną. Klikam ten przycisk i tym razem chciałbym wstawić drugą tabelę przestawną z wykresem do istniejącego już arkusza. Jak to się robi? Zaznaczam opcję istniejący arkusz, klikam w polu lokalizacja, następnie wskazuję arkusz, w którym ma się ta tabela przestawna pojawić. U mnie to jest arkusz 2. Zaznaczam komórkę, w której znajdzie się lewy górny róg tabeli przestawnej i klikam na OK. Pojawia się miejsce, w którym będzie raport drugiej tabeli przestawnej, a także miejsce, w którym będzie wykres. Ja to sobie ładnie przesunę, to na razie zmniejszę i budujemy naszą tabelę przestawną i wykres przestawny. Przypomnijmy, o co chodzi. Budujemy ten wykres, usługi i wartość sprzedaży, ale wartość sprzedaży prezentowana jako procent sumy wartości sprzedaży. Jak to zrobić? Usługa zostaje przeciągnięta do wierszy, a wartość sprzedaży do wartości. Dane zostały zaprezentowane w sposób wartościowy.
Ponieważ wartość sprzedaży możemy nadać tutaj format księgowy, ale zgodnie z założeniami te dane miały być pokazywane jako procent sumy końcowej. Kolejną rzecz, którą trzeba zmienić oczywiście, to jest format wykresu, dlatego że w kokpicie mamy wykres kołowy, a w naszym arkuszu wykres przestawny jest wykresem kolumnowym. Prawy przycisk myszy na wykresie, zmień typ wykresu, wykres kołowy i OK. Kolejną rzeczą, którą należałoby dodać tutaj, to etykiety danych. Prawy przycisk myszy na wykresie, dodaj etykiety danych i w ten sposób widzimy te wartości. Kolejna rzecz, przełączmy się do kokpitu. Legenda znajduje się na dole tego wykresu. Wracamy do naszego arkusza drugiego, do naszego wykresu. Zaznaczam legendę, prawy przycisk myszy, formatuj legendę i legenda ma znaleźć się na dole. Mniej więcej tak to wygląda. Nie będę pokazywał, jak wstawiać poszczególne tabele i wykresy przestawne. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka elementów, które są istotne dla zbudowania tego kokpitu. Przełączmy się teraz do arkusza kokpit i zwróćmy uwagę na przykład na wykres suma i procent sumy ilości jednostek transportowych. Po pierwsze, na tym wykresie mamy dwie serie danych. Suma ilości jednostek transportowych i procent sumy ilości jednostek transportowych. Pierwsza seria danych jest zaprezentowana na wykresie kolumnowym, druga seria danych jest zaprezentowana na wykresie liniowym. Co więcej, ten wykres ma dwie skale. Po lewej stronie wartościową i po prawej stronie procentową. A więc to jest pierwsza rzecz, jak taki wykres zbudować. Druga sprawa dotyczy danych. Jak widać na osi X znajdują się tutaj kwartały. Kwartał pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Kiedy przełączymy się do naszego arkusza dane wartości sprzedaży, to zauważymy, że mamy kolumnę data, ale nie mamy tutaj kwartałów. Mamy tutaj konkretne daty od 1 stycznia 2016. Spróbujmy wstawić taką tabelę przestawną. Znajdujemy się w arkuszu dane, z menu wstawianie, wybieramy przycisk wykres przestawny i tabela przestawna i pójdziemy do istniejącego arkusza, klikam w lokalizacji, zaznaczam arkusz drugi i tutaj komórkę, od której będzie zaczynała się ta tabela przestawna i klikam na OK. Zrobię sobie porządek, żeby nie nachodziły na siebie te elementy, czyli wykres wcześniejszy przesunę do góry i tutaj w tym miejscu pojawi się tabela przestawna, a w tym wykres. Teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Jeżeli przeciągnę datę do pola wiersze, to mam od razu kwartały, ale to wynika z tego, że wcześniej w tym pliku taką tabelę budowałem. Rozgrupuję te informacje i w momencie, kiedy to zadanie byłoby robione za pierwszym razem, mniej więcej tak będą wyglądały informacje. I teraz chciałbym pokazać, jak te informacje właśnie zaprezentować kwartalnie. Prawy przycisk myszy, grupuj, tu się pojawiają wszelkie możliwe grupy. My zaznaczamy kwartały, odznaczamy miesiące i klikamy na OK. W ten sposób uzyskujemy kwartały. Na tym wykresie miały być dwie różne serie danych. Ilość jednostek transportowych, suma i także ilość jednostek transportowych, ale procent z tej sumy. Więc trzeba zmienić sposób prezentowania. Prawy przycisk myszy na tej wartości. Pokaż wartości jako procent sumy końcowej. I w tym momencie nasz wykres już prawie zaczyna przypominać to, co chcemy. Mamy kwartały, mamy sumę ilości jednostek transportowych zaprezentowaną wartościowo i procentowo. A teraz musimy zmienić typ wykresu, tak żeby pierwsza seria danych była prezentowana na kolumnach, a druga seria danych była prezentowana na wykresie liniowym. Prawy przycisk myszy, zmień typ wykresu. Jest to typ wykresu kombi, a dokładnie drugi podtyp. Klikamy na OK i widzimy, że nasz wykres
wygląda tak, jak chcemy. To znaczy pierwsza seria danych prezentowana na wykresie kolumnowym, druga seria danych prezentowana na wykresie liniowym. Po lewej stronie skala wartościowa, po drugiej stronie, po prawej stronie skala procentowa. W tym zadaniu zostały nam jeszcze do wstawienia 2 tabele przestawne i 2 wykresy przestawne. Przełączmy się do kokpitu. Nie będę już ich wstawiał, natomiast zwrócę uwagę tylko na to, co istotne. Ten wykres, suma wartości sprzedaży i średnia cena, jest zbudowany podobnie jak ten, o którym wcześniej mówiliśmy. To znaczy jest to wykres kombi, 2 serie danych, suma wartości sprzedaży i średnia cena. Pierwsza seria danych jest zaprezentowana na wykresie kolumnowym, druga seria danych jest zaprezentowana na wykresie liniowym. Skale mamy po lewej stronie i po prawej stronie. Obie skale są wartościowe. Natomiast jeżeli chodzi o ten największy wykres w naszym kokpicie, to jest to klasyczny wykres kolumnowy dotyczący 2 usług. Usługi transport AGD RTV i transport materiałów budowlanych w podziale na regiony. Natomiast jak widać z tytułu wykresu, co wynika z tytułu wykresu, zastosowano tutaj filtr wartości dla 2 najlepszych regionów. Kolejną rzeczą, którą będziemy dodawali do naszego kokpitu menadżerskiego, jest oczywiście tytuł, analiza wartości sprzedaży usług transportowych, a także fragmentator, który musi być powiązany z każdym z tych wykresów. Przyjmijmy zatem, że 2 pierwsze punkty zostały zrobione. Wstawiliśmy tabele i wykresy przestawne, dokonaliśmy odpowiedniego sortowania, filtrowania, grupowania i pokazywania danych tak, jak zostało to zaprojektowane. I te tabele i wykresy znajdują się w naszym arkuszu tabele i wykresy. Pierwszy wykres, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Żeby zbudować kokpit menadżerski, będziemy musieli stworzyć nowy arkusz i do tego arkusza przekopiujemy wszystkie wykresy przestawne. Zaznaczam je z wciśniętym klawiszem Ctrl, kopiuję je, przełączam się do nowego arkusza i wklejam. Teraz każdy z tych wykresów musi zostać odpowiednio sformatowany i odpowiednio umiejscowiony w kokpicie. W naszym wypadku wygląda to mniej więcej w taki sposób. Wykresy znajdują się w nowym arkuszu i w taki sposób wyglądają. W jaki sposób pozbyć się przycisków, które tutaj się znajdują? Zaznaczamy wykres, klikamy na analiza, wyłączamy przyciski pól. Dla każdego wykresu robimy to samo. W ten sposób pozbyliśmy się. Oczywiście musimy tutaj dostosować rozmiar, legendę, tytuły itd. Natomiast najważniejszą rzeczą jest zmiana formatu, czyli kolorów. Zaznaczymy cały arkusz i z wypełnienia wybierzemy wypełnienie jasny, szary kolor. Każdy wykres powinien zostać pozbawiony wypełnienia. Teraz to działa i dla ostatniego wykresu również. Następnie czeka nas zmiana kolorów na samych wykresach. Zastosujemy tutaj zestaw kolorów, który jest dany. Klikamy na wstążkę projektowanie, zmień kolory, przewijamy w dół i wybieramy odpowiednią szarość. Robimy to dla każdego z naszych wykresów, a więc zmień kolory i jakiś predefiniowany zestaw kolorów szarych i czarno-białych. Proszę zwrócić uwagę, że ten kokpit coraz bardziej zaczyna przypominać ten, który znajduje się tutaj. Oczywiście pozostaje kwestia stosowania szerokości, ułożenia tego odpowiednio
I kolejną kwestią jest dodanie fragmentatora. Przyjmijmy zatem, że w naszym kokpicie dostosowaliśmy nasze wykresy, wysokość, szerokość, legendę, tytuły tych wykresów i zostały one umiejscowione tak jak widać tutaj na ekranie. Ostatnią ważną rzeczą jest wstawienie fragmentatora. W tym celu zaznaczamy dowolny wykres, przechodzimy do wstążki Analiza, wybieramy opcję Wstaw fragmentator i zgodnie z zadaniem wybieramy kontrahenta i klikamy na OK. Automatycznie zostaje wstawiony taki, a nie inny fragmentator, który teraz trochę sobie sformatujemy. Będą dwie kolumny tego fragmentatora i zmniejszymy troszkę wysokość tych przycisków. Troszkę może za mało. Dostosujemy ten fragmentator i wstawimy go sobie tutaj. Kwestię formatowania fragmentatora za chwilę. Najważniejszą rzeczą jest jednak, żeby zrozumieć, że jest on na razie połączony tylko i wyłącznie z pierwszym wykresem. Ponieważ zaznaczony był pierwszy wykres, kiedy wstawiałem fragmentator, przyciski na tym fragmentatorze odnoszą się do tego pierwszego wykresu. Na fragmentatorze wybieramy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję połączenia raportu. Zaznaczamy tabelę przystawną drugą, trzecią, czwartą i piątą. Klikamy na OK i w ten sposób łączymy ten fragmentator ze wszystkimi naszymi wykresami. Działa on na wszystkie wykresy. Osobną kwestią jest sformatowanie tegoż fragmentatora. Możemy wybrać jakieś predefiniowane tutaj style, natomiast ja stworzyłem swój własny styl po to, żeby dostosować to kolorystycznie. Jak taki własny styl stworzyć? Mianowicie wybieramy nowy styl fragmentatora i każdy z poszczególnych elementów odpowiednio formatujemy poprzez przycisk Format. Możemy tutaj nadawać kolor czcionki, rodzaj czcionki, obramowanie, czy w końcu wypełnienie, ale to już jest kwestia, powiedzmy sobie, dostosowania i zabawy. Ostatnią rzeczą, jaką musimy wstawić, to pole tekstowe, a więc menu wstawianie, pole tekstowe, tutaj i wpisujemy tekst, analiza sprzedaży usług transportowych, powiększamy, zmieniamy rodzaj czcionki na taką, która nas zadowala, na przykład Georgia. Zmienimy także wypełnienie. Możemy przyjąć, że nasz kokpit jest gotowy.